Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną, za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Kolejny raz, już czwarty raz się spotykamy w podróży motocyklowej do Iranu i cieszę się ogromnie, że jesteście tutaj znów. A montaż filmu, kiedy trzeba wybrać z kilkuset megabajtów, często naprawdę przypadkowo nagranego materiału, jest bardzo angażujący i dlatego to wszystko tyle trwa. Nasza rozmowa tutaj to czubek góry lodowej. Ale pocieszające jest to, że zima niedługo się kończy i że wszyscy będziemy mogli znów wyjechać i zdobywać te swoje wymarzone cele. A póki co zapraszam Cię razem z Twoim wygodnym fotelem. Część czwarta. Nalejesz tam benzyny? Tu jest napisane Magic. No. Lejemy i jedziemy. Jadąc tak daleko, masz w głowie mnóstwo planów. Wyprawa bierze, wyprawa zaczyna się na długo przed wyjechaniem z domu i naprawdę najpierw są marzenia, jakaś myśl nieśmiało ciśnie się do głowy, oswajasz się z nią i bach, decyzja, jedziemy. I wtedy dopiero planujesz, liczysz kilometry wolne od dni, wolne od pracy dni dzielisz przez nie i już wiesz, czy dojedziesz w tym czasie. Wtedy planujesz, co chcesz zobaczyć. Jeśli coś wypadnie po drodze, jakaś awaria, rezygnujesz z czegoś do zobaczenia. No i nasz plan na Iran został mocno okrojony. Ale powiem tak, nic to wszystko, bo jedziemy. Dopóki jedziesz, zabawa trwa, jesteś w grze. A w naszej drodze na wschód nie zabrakło naprawdę mnóstwa drobnych przygód, ludzi, dziwnych sytuacji. A poznawanie kraju z drogi to ludzie drogi i ludzie żyjący przy niej albo z niej. Turben orada. Ayağı turben. Nie załapałeś się. Nie? Też? Aha, mocno. Bapti. Thank you. Wiecznie zielone drzewo. Takie, proszę Ciebie, do tego bardzo stare drzewo. Abarkuch. W Abarkuch
W miejscowości Abarkuch stoi pomnik przyrody podobny do naszego dębu Bartka. Tyle, że ma ponad 4000 lat i jest najprawdopodobniej najstarszą lub drugą najstarszą żywą formą życia. Oczywiście powstały różne legendy o drzewie. Dziś jest atrakcją, powiedziałbym, turystyczną, choć tłumów nie widzieliśmy i biletów też nie było. Chyba 35 stopni zarejestrowaliśmy na razie na naszym termometrze. No więc przyjechaliśmy wczoraj 900 zamiast 600, nie było gdzie nocować. W Isfahan nocowaliśmy, ale dojechaliśmy dosyć późno, po ciemku, jechaliśmy po zmroku. Jazda w Iranie po zmroku nie polecamy. O, Andrzej pozuje do zdjęć. Andrzej do zdjęć pozuje. To normalne. Wzbudzamy zainteresowanie tutaj naszymi motocyklami. Samochody, które nas mijają, nie wiem, okna się otwierają, ludzie trąbią, machają do nas. A jak już gdzieś zaparkujemy, to tak to wygląda. Paliwo, benzyna w Iranie jest strasznie tania. Choć to strasznie dziwnie brzmi, jest bardzo tania. Jak wjedziesz do tego kraju, to możesz sobie zapomnieć o kosztach paliwa. Dla nas to kilkanaście groszy w przeliczeniu na złotówki, więc możesz zapomnieć o tych kosztach, no chyba że pijesz dużo wody, bo woda jest droższa od benzyny i wjeżdżając na taką stację, tankowaliśmy i często jak była potrzeba albo jakaś możliwość, chodziliśmy sobie do sklepu i wiesz co? Kilka butelek wody i jakaś powiedzmy cola były droższe od benzyny, jaką zalałem do motocykla.
Dla motocyklizm, że tak powiem, w wydaniu, jaki znamy, nie istnieje. Motocykle mają zakaz wjazdu. Na przykład na autostradach stały znaki zakazu wjazdu dla jednośladów. Policja ignorowała totalnie naszą obecność na autostradzie, no więc chyba po prostu takie wrażenie odnieśliśmy. Bariera językowa ich zniechęcała. Tak więc nie wiemy, ile kosztuje mandat za motocykl na autostradzie. Nie mam pojęcia też, ile kosztuje przejazd autostradą irańską, bo na bramkach wszystko jest nieczynne. Nikt żadnych opłat nie pobiera. Ale tutaj, tu gdzie jestem, to nie? Wszędzie jest. Z drugiej strony nie dziwię się, że jest zakaz. Wyobraź sobie te setki pierdzi kółek na tej trasie. Irańskie motocykle po prostu są powolne i słabe. U nas kupujesz sobie po prostu enduro. Tam możesz się tylko upodobnić swój motocykl do takich, jakimi świat podróżuje. I na tej trasie spotkaliśmy irańskiego motocyklistę. To jakiś lekki, nie wiem, na jakimś lekkim motocyklu, ale mocno stylizowanym na turystyczne, ciężkie enduro. I przyznam, że wyprzedzając go, przyjrzeliśmy mu się dosyć bacznie, bo w pierwszej chwili myśleliśmy, że to jest ktoś z zachodu na ciężkim motocyklu pokroju jakiejś Afryki, Twin, może GS-a czy Triumfa. How are you? Nice to meet you. Thank you. Where you go? Going to Yazd. Yazd? Yes. Where are you from? From Poland. My friend. My friend is near. Okay. Do you have Instagram? Instagram? No. No. Facebook? YouTube. YouTube. Yeah, okay. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Może tak, ale muszę powtórzyć, że gościnność Irańczyków jest niesamowita. U nas takie rzeczy to mogą, owszem, się zdarzyć, ale w Europie Zachodniej to musi być naprawdę jakaś wyjątkowa sytuacja, żeby ktoś zaproponował, że cię nakarmi. A tutaj w różnych miejscach, często na stacjach benzynowych, zapraszano nas na obiad i powiem Ci, że to niebywałe. Ktoś na ulicy, ktoś na stacji benzynowej, gdzieś na tyłach jakiejś restauracji, knajpy, gdzie akurat zatrzymałeś się przed chwilą, zaprasza Cię i proponuje Ci poczęstunek. Kerman. City Kerman. Desert, lód, desert. German. Bardsir. My German nie. Jak pewnie było widać, w Polonia, Iranie często Polska. korzystaliśmy z map Google, tej ich nawigacji. I powiem Ci, że nie stawaliśmy, nie musieliśmy nigdzie szukać kart SIM. I pustynia lód. Alman. German. German. Nie Germany. I'm from Poland. Polonia. Bo oczywiście, żeby się tu jakoś naoglądać internetu w rozsądnej cenie, trzeba mieć lokalną kartę. I to nic dziwnego dla kogoś, kto podróżuje. My usprawniliśmy sobie tą kłopotliwą sytuację, jaką było poszukiwanie i instalowanie lokalnej karty SIM. Przez te wszystkie kraje, jakie jechaliśmy, w internecie prowadził nas Erlo. To taka karta, powiedzmy, wirtualna karta SIM, czyli e-karta. Instalujesz sobie taką aplikację i jak wjeżdżasz do jakiegoś kraju, tutaj na przykład do Iranu, to wykupujesz sobie pakiet danych. Nam sprawdziła się naprawdę rewelacyjnie i jestem winien podziękowania Adasiowi, którego kiedyś spotkaliśmy w drodze do Senegalu i utrzymujemy kontakt do dziś. To dzięki niemu, to on nam podrzucił właśnie ten pomysł. Jeśli Adaś oglądasz ten materiał i mnie teraz słyszysz, to ogromne dziękuję od nas. Południe, południowy wschód tego ogromnego kraju, no
to, co zaobserwowaliśmy z drogi, było odmienne od tego, co widzieliśmy na zachodzie. Zaczęliśmy z drogi widzieć, proszę Ciebie, góry. Właściwie to góry są przecież wszędzie tam. Prawie cały Iran. Prawie 1/6 kraju ma ponad, czy blisko 2000 metrów nad poziomem morza. No więc wszędzie jest wysoko i sucho. W Iranie jest strefa, znaczy pora sucha i mokra, deszczowa, z małymi wyjątkami, jakim jest pustynia Słona czy brzeg Morza Kaspijskiego. Sucho jest 6, może 8 miesięcy, od maja do października. A mieliśmy jechać w różne te miejsca. No tyle, że nie wszędzie się udało. W Iranie niestety nie spaliśmy ani razu pod namiotem, chociaż mieliśmy ze sobą namioty, to jest oczywiste. To tak jak mówię, taki namiot to jak parasol ochronny albo spadochron. No bo bywało już różnie podczas naszych wielu podróży, że groził nam na przykład nocleg pod gołym niebem i wtedy to po prostu wyciągasz taki namiot i masz gdzie nocować. My planowaliśmy zostać na noc pod namiotem na pustyni Lud, bo odwiedziliśmy, mimo przeciwności losu, które zmodyfikowały nasze nieskromne plany, zdobyliśmy najgorętsze miejsce na ziemi. I pewnie do głowy przychodzi Ci teraz Dolina Śmierci w Kalifornii. Otóż nie. Pustynia Lud w Iranie jest takim najgorętszym miejscem na Ziemi. Jest miejscem, gdzie odnotowano najwyższą temperaturę na Ziemi. To jak pamiętam jakieś 71 czy około 71 stopni Celsjusza. W ogóle Iran to, że tak powiem, jedno z najcieplejszych miejsc, a pustynia Lud tym się różni swym rekordem od Doliny Śmierci, że temperaturę chodzi o sposób pomiaru tej temperatury, bo rekord nie dotyczy temperatury powietrza, a temperatury gruntu. To tak jakbyś miał chodzić po blasze rozgrzanej do 70 stopni. Prawdą jest, sprawdziliśmy osobiście, no bo nie ma to jak sprawdzić samemu. Prawdą jest, że jest tu naprawdę strasznie gorąco i najpierw sobie jedziesz w górę, jedziesz przez góry, gdzie powiem Ci, zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie jest dziś jakiś rekordowo chłodny dzień, bo zrobiło się nam po wyjeździe z Kerman, zaczęło się robić po prostu chłodno. Takie odczucie, kiedy temperatura spada kilka stopni, może kilka stopni, zaraz po tym, jak przed chwilą pociłeś się na nizinach. Potem zaczynasz zjeżdżać w dół i z każdym kolejnym kilometrem zaczynasz czuć, jak temperatura rośnie. To się tu po prostu czuje, jakbyś wjeżdżał do piekarnika. No i zaczyna się. Zrób se nawrotkę i wracaj do mnie. To jest droga. O, jedna za drugą leci.
Drogi Piotrze, Twoja kamera jest super. Serdecznymi podziękowaniami. Spełnia swoją rolę, filmuje tak urokliwe rzeczy. Naprawdę dziękuję. Szukam drogi, panie. Drogi. Kalut, a tu na pierwszym planie jest GS z nowym paskiem napędu alternatora. Oby jednym. Taki piękny zachód słońca. Taki piękny. Może się z tego zdjęcie zrobić. Co ty opowiadałeś o tych plecach? Co ty mnie tutaj? Ty nie tu mnie, ty. No, jasne. Może wyznaczyć miejsce po noclegu. Stąd już? Stąd. Ja nie wiem, czy my tu mamy w ogóle jakiś zasięg na tej pustyni. Aha, no to nie kombinujmy. Wiesz co, zróbmy w świetle dziennym ile się da. Jak nas gdzieś zatrzyma. Tam jest jakaś dziura wyrąbana w tamtym czymś, czy to jest... Jest, tak, faktycznie wygląda jak taki otwór strzelniczy, nie? No. Tylko ja nie mam trasy wyznaczonej, ja teraz nie wiem. Na razie drogę znamy. No drogę znamy. Chyba. Jak to miejscowość się nazywała? Kerman. Kerman. Spróbuję. No powiem ci, szukamy lepszej trasy jest napisane. Chyba nie ma zasięgu. No to wyjedźmy stąd. W górach też pewnie nie będzie. Łapie na noc, Tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słyszę. Idę szukać asfaltu. Nie wiem ile to kilometrów. Co ty? Się nie pogubili, bo ja tu tak jadę na pałę. Od tamtego drzewka jest blisko. Ja tu... To trzeba będzie do niego wrócić, bo ja też tu jadę na zachód słońca. A to nie jest tak. Tak, od drzewka było bliżej. Ja sobie nawrotkę tu zrobię zaraz, tak? I wracam do ciebie. To ja inną drogę wybrałem, niedobrą. Nie, to nie. Jadę do ciebie. Widzę cię. Późnym wieczorem wróciliśmy sobie do Kerman na noc i nie szukaliśmy niczego wyjątkowego, dlatego trafiliśmy do wypasionego hotelu. Nigdy jakoś nie sadziliśmy się na jakieś konkretne warunki, po prostu jakoś tak wychodzi. Raz w namiocie, raz w brudnym pokoju, a raz w luksusowych warunkach. No, przyjmujemy, co nam przynosi droga. Zresztą luksusy tutaj nie kosztują tyle co u nas, więc bywa, że nas stać. Nie pytaj mnie proszę o cenę. Nie pamiętam. Powiem tak. Za cenę dobrego pokoju w zachodniej Europie, gdzieś, mam na myśli pokój nie w hotelu oczywiście, masz tutaj dwuosobowy apartament ze śniadaniem.
choć i tak nie pobiliśmy pewnego miejsca w Rosji. Nie w Rosji, a w Gruzji, jeśli chodzi o ten luksus. Walutą w Iranie jest rial, a ceny podawane są w tomanach, czyli w walucie, która nie istnieje. Żeby to jakoś policzyć, należy do ceny w tomanach dodać 1 zero i mamy ceny w rialach. Niby wszystko proste, jak się mówi, ale wiesz jak to jest, gdy musisz się w tym szybko poorientować. Generalnie za naszą stówkę, nasze 100 zł, dostajemy jakiś 1 000 000 riali. Musisz więc być przygotowany na walizkę pieniędzy. Nie, no Poland. A futbol Lewandowski. No, Poland. Bye. Zlot musieliśmy już odbijać w kierunku naszych garaży w domu. Tak jak sobie z nich wyjechaliśmy, tak teraz musimy sobie do nich wrócić. I abarot wszystko od nowa, tylko nie zawsze tą samą drogą. Iran jest krajem bezpiecznym, tak bym dzisiaj powiedział. Oczywiście straszono nas troszkę, padały pytania, czy się nie boimy. Padały sugestie takie, powiedzmy, od fotelowych komentatorów. Tym bardziej, że w czasie, kiedy my tu jesteśmy, planowaliśmy być, Iran z Izraelem mocno się pokłóciły i wymieniały rakietami. Tyle, że te kraje są od siebie na tyle oddalone i nie mają wspólnej granicy, więc tak wiesz, na zdrowy rozum, zastanów się. To ogromny kraj z silną armią i naprawdę nie było mowy o regularnej bitwie na terenie Iranu. W samym kraju też nigdy nie czuliśmy się zagrożeni, na przykład ze strony mieszkańców. Nikt nas nigdy nie okradł, nie groził, czy nawet krzywo nie patrzył. Tu mieszkają tacy sami ludzie, jak wszędzie na świecie. Żeby wjechać w ogóle jakimś pojazdem do Iranu, trzeba mieć CPD. To skrót od Carnet de Passage i dotyczy to oczywiście także motocykli. To CPD to taka forma kaucji z góry opłaconego cła. Nie wiem dlaczego niektóre kraje mają jakiegoś hopla na tym punkcie. Może boją się, że turysta z Polski sprzeda tu swój motocykl. My załatwiliśmy wszystkie formalności w polskim PZMOcie. Działa to tak, że wpłacasz niemałą kwotę, my po jakieś 15 000 złotych za każdy motocykl i dostajesz papier. To taka gwarancja dla Irańczyków, że wyjedziesz od nich również na swoim motocyklu, tak jak wjechałeś. No i tu trzeba mocno uważać, żeby zdobyć pieczątkę na wjeździe do Iranu, a zwłaszcza na wyjeździe. Bo wiesz, jak zapomnisz albo zgubisz te papiery, to w Polsce PZMOT nie odda ci kaucji. Generalnie oni wiedzą, jak to dla nas ważne i sami proszą o te papiery, ale pamiętać i tak trzeba. A można zapomnieć w tej kołomyi na granicy. Mówiłem, że powiem, kto nas oszukał w Iranie, bo była taka jedna sytuacja i to na wyjeździe z Iranu, na granicy. Na granicy w pewnym momencie nasze papiery wylądowały na biurku w baraczku przy szlabanie. Podobnie jak na wjeździe. I podchodzi do ciebie gość i nawija coś po persko-angielsku, że jakaś opłata paliwowa. My na to, że jesteśmy turystami. Zresztą wiedzieliśmy, że turystów taka opłata nie obowiązuje. Ale gość ciągle swoje. I nawet udawanie idioty nam nie pomaga. No i trwa to i trwa, my ich bierzemy na przeczekanie, a oni nas, tyle że nam jest cieplej. I tak stoimy sobie z tym kierownikiem zamieszania, który chwilę wcześniej siedział w biurze. Jest już wokół nas jakiś wianuszek oglądaczy i powstał taki tłumek kilkuosobowy. No i nie wytrzymujemy presji i w końcu pytamy się, ile? No i tutaj znów przydał się nam tłumacz Google, a on mówi na to, że motocykl przewozi 30 litrów i opłatę paliwową łącznie razem za 60 litrów trzeba będzie nam zapłacić. I swoją drogą tłumaczenie, że w zbiorniku mojego moto jest 15, a u Andrzeja nie da się nawet wlać 30 litrów,
nic nie pomaga. Motocykl 30 litrów i koniec. I teraz nie wiem, jaka to kwota. Gość machał jakąś kartą płatniczą, że zapłaci za nas, tylko musimy mu dać kasę. My mu pieniążki, proszę Ciebie, on swoją kartę do kieszeni, ktoś mu z kolegów podaje jakąś kartkę, dostajemy ją i resztę dokumentów. Tak to zostaliśmy oszukani jeden raz w Iranie. I prawdę mówiąc, znaliśmy ten mechanizm oszustwa, ale nie idzie się wyrwać inaczej, chyba że my nie planowaliśmy nocować na granicy. Ja i tak już tutaj nie stoję, bo mnie to wykolegował. Dlaczego on tak powoli lał, bo się bał, że przeleje. I miał rację. Miał rację. Granicę turecko-irańską najlepiej pilnują Turcy. Przy wyjeździe z Iranu naprawdę niewielka kontrola celna, bo nie mówię o papierach. Te oczywiście tak. Ale oni chyba wiedzą, że po drugiej stronie u Turków zostaniemy przetrzepani. No i rzeczywiście tak było. Wyciąganie toreb z kufrów, skaner i otwieranie toreb. Tych, w których mieliśmy jakieś butelki z wodą. Turcy bardzo dobrze pilnują. Są drobiazgowi, wystrzegają się nielegalnych emigrantów z Afganistanu, no jak się domyślamy, nielegalnej broni. Jak wiesz, granicę przekroczyliśmy w tym samym miejscu, o tutaj, a nasza poważniejsza butelka razem z dronem zakopana była tu. Z dronem, którego schowaliśmy przed wjazdem do Iranu. Z taką pieczołowitością szukaliśmy miejsca, a w końcu został, nawet nie został, zakopany. Patrz, jest. Jest, wszystko jest. To jest dron. To jest flaszka. Takie whisky. Z masy 4000 km. Robisz niepowtarzalne zdjęcie? Popatrz tam na ten budynek po lewej stronie. Ten czerwony? Ten czerwony, wielobarwny, jak słoik u nas. Nie łączy się. Halo? To jadę pierwszy, my idziemy generalnie w prawo, nie? Thank you very much. Bye. Teraz wyjedziesz, to jest ok, ja tu stoję na środku. Pewnie patrzysz sobie na te slajdy z naszej podróży od dłuższego czasu i zaczynasz się nudzić, co? Tak właśnie wygląda podróż i nie składa się z samych przygód. Składa się najczęściej z małych przygód, wielu nieistotnych do opowiadania i nawet niemożliwych do opowiedzenia, epizodów i codzienności. Bo wiesz, podróżować to pokonywać kilometry, rzecz jasna motocyklem. Nie wiesz w opowieści, jak to zawsze jest wspaniale. Proszę Ciebie, jakie to widoki, ach i ech, jak mega i co tam wleciało dziś na talerz, ośmiorniczki jakieś czy coś. Nie wiesz. Nie wiesz to, bo pewnie część tak sobie to wyobraża. Tak sobie wyobraża podróż, takie marzycielskie myślenie życzeniowe, a potem zawód i porażka. W rzeczywistości jesz hot doga ze stacji benzynowej albo suchą bułkę z plecaka, ale nie powiem, bywają te ośmiorniczki, a jak zasłużysz, to będą. I widoki będą, przepaści, Sahara, Kazachstan, Pamir i może nawet nie będzie padać. Nie ubezpieczysz się od tego wszystkiego, żadne PZU. Jeśli nie chcesz, nie jesteś w stanie się z tym pogodzić, nie kochasz tego stanu, to zapomnij. Motocyklizm ma wiele twarzy. Wybierz sobie inny.
To moje zdanie. Nie. Serio? Dziękuję Ci bardzo za obecność i wysłuchanie, że dotarliśmy w końcu, by rzec do końca tego, czego nie da się opowiedzieć. Nie opowiem. Część sobie zostawię. Dojechaliśmy do naszych garaży szczęśliwie. Kolejne tysiące kilometrów pokonaliśmy bez przeszkód. Widziałeś pewnie na początku filmu. Tak właśnie wygląda. Tak wygląda motocykl po podróży. Teraz serwis, plany i nowe mapy. W głowie już jest. Mamy kolejny plan. Dziękuję Tobie i wszystkim widzom za niesamowicie wspierające i motywujące komentarze i Wasz czas razem z nami na YouTube. Czas to, oprócz zdrowia, najcenniejsza rzecz. Cześć! Śpimy w bardzo ciężkich warunkach. Przyjechała po nas winda. Jak nie ma refleksu, to z życiem się nie uda. Capę Capalio. Gdzie jedzie? W bąk ma jechać. Dzisiaj wróciliśmy Tak, wróciliśmy dzisiaj. z Iranu i jedziemy teraz na 9. piętro. Już nie w Iranie. Tak, jesteśmy w Turcji. Wypuścili jakimś nas. podrzędnym hotelu. Co to jest za film? Isowkat. Kręcisz film? Nie mam mnie w nim? No. Może ja jakoś tak przejdę jakoś, wiesz, tak, że zamyślony jestem czy coś, albo Spójrz w lewo, może przypadkiem. spójrz w lewo, to drugie lewo. Pięknie. No i teraz tak, Teraz przejdę, nie? teraz przejdź. I wróć. Może chcesz wody? Co? Na pewno się napiję. Ale to się przegrzewam. Proszę? Mówię, wyjedźmy z tych upałów, bo ja już mam serdecznie dość. A ile jest stopni?